Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Arthur Schopenhauer w swojej książce o erystyce ukazuje skłonność ludzi do uogólniania, która jest źródłem atrakcyjności niektórych chwytów erystycznych. Na czym ona polega? Oto przykład. Widzimy po raz pierwszy w życiu, dajmy na to, mopsa. I w ten sposób dowiadujemy się, jak wygląda rasa tych zwierząt. A więc idąc tym tokiem myślenia, ktoś, kto nigdy wcześniej nie widział papugi, jako pierwszą w życiu zobaczyłby arę, nabrałby przekonania, że wszystkie papugi są duże i kolorowe. Jeżeli zaś ktoś pierwszy raz w życiu widzi pająka i ten pająk jest wielkości połowy dłoni, włochaty, miły w dotyku i na dodatek łagodny, to człowiek ów będzie skłonny przypuszczać, że wszystkie pająki są właśnie takie jak ten. Jest to oczywiście błąd polegający na pochopnym uogólnieniu spostrzeżeń, który prowadzi do czasami zabawnych, ale zdarza się, że również do niebezpiecznych następstw. Bo wyobraźmy sobie, że ów człowiek spotyka nagle na swojej drodze nie łagodnego ptasznika, lecz jadowitą tarantulę i też chce ją pogłaskać. Erystyczne uogólnienie taki błąd wykorzystuje w sporze, a swoją atrakcyjność bierze z ludzkiej inklinacji do generalizowania spostrzeżeń. Polega ona na tym, że mamy skłonność do wyciągania ogólnych wniosków z jednostkowych obserwacji. To dobra skłonność, ale ryzykowna, bo może prowadzić do błędnej generalizacji, która ma miejsce wtedy, gdy spostrzeżenia nie dają wystarczających podstaw dla ogólnych wniosków. Wtedy mamy do czynienia z formalnym, czyli logicznym błędem w rozumowaniu, który polega na tym, że jego wniosek nie wynika z jego przesłanek, którymi w tym przypadku są obserwacje, a dokładniej twierdzenia o tych obserwacjach. Wtedy mamy do czynienia z pochopnym uogólnieniem. Rozumowania obarczone tym błędem są ryzykowne, bo mogą prowadzić zarówno do prawdziwych, jak i do fałszywych wniosków. Oczywiście nie każde uogólnienie jest obarczone tym błędem, na przykład takie oto rozumowanie go nie popełnia. Każdy uczeń w klasie odrobił dziś zadanie, więc wszyscy je odrobili. Skoro wykonałeś 2 zadania w teście i w obu dałeś mylne rozwiązanie, to wszystkie te rozwiązania zawierają błąd. Tutaj wniosek wynika z przesłanek. Formalnego błędu nie ma. Takie rozumowanie może prowadzić do mylnych wniosków jedynie wtedy, gdy jego przesłanki są fałszywe. To jest poprawne uogólnienie. Erystyczne uogólnienie polega na wskazaniu na jakiś niebudzący wątpliwości fakt, który się pochopnie uogólnia po to, by go wyolbrzymić. Spostrzeżenia, twierdzenia lub oceny dotyczące jednego lub kilku przypadków traktuje się tak, jakby było ogólną regułą i odnosiły do wszystkich podobnych zjawisk. Nie wstawiłeś dzisiaj naczyń do zmywarki. A więc w ogóle nie wspierasz mnie w domowych obowiązkach. I wszystko jest na mojej głowie. Wiem, że tak jest. Gdyby było inaczej, to zmywarka do naczyń nie byłaby pusta. Tutaj spostrzeżenie dotyczące zmywarki to fakt niepodlegający dyskusji, który bezspornie świadczy o tym, że ktoś nie posprzątał kuchni. Ze stwierdzenia tej okoliczności wyciąga się wnioski ogólne, które z niego nie wynikają. Bo ze stwierdzenia tego, że ktoś raz czegoś nie zrobił, nie wynika wniosek, że nigdy tego nie robi. A z tego z kolei nie wynika, że nie robi innych podobnych rzeczy. Wnioskowanie jednak wygląda na przekonujące, bo opiera się na bezspornych przesłankach. Choć jest równie absurdalne, jak na przykład taki oto kontrargument w formie uogólnienia. Kochanie, zawsze ci pomagam. Przecież 2 miesiące temu posprzątałem kuchnię. Oba te przykładowe uogólnienia są pochopne. Ich wniosek nie wynika z ich przesłanek. Należy jednak pamiętać, że uogólnienie nie zawsze jest rozumowaniem. Gdyby tylko stwierdzić, że ktoś nigdy nie sprząta kuchni i nie pomaga partnerce, albo że zawsze to robi, to byłoby twierdzenie ogólne albo uogólniające, prawdziwe lub nie, ale nie rozumowanie. Jednak jeśli zaobserwowany fakt uznaje się za regułę, to w tym jest już jakieś wnioskowanie.
A jeśli ta reguła nie ma wystarczających podstaw obserwacji, to jest pochopne uogólnienie. Są też emocjonalne uogólnienia, które tylko marginalnie dotyczą faktów, bo są przede wszystkim wyrazem uczuć. Tak może być w tej właśnie rozmowie. Gdy takie uogólnienia są krzykiem rozpaczy, to szacunek dla rozmówcy wymaga empatii. Wtedy uogólnienia powinny skłaniać bardziej do współczucia niż do polemiki, nawet wtedy, gdy mijają się z prawdą. Rozumiem, że jest ci przykro, ale przecież się staram. Ale dzisiaj miałem dużo spraw do załatwienia i zabrakło mi czasu, żeby ci pomóc. Przyjmijmy jednak, że wypowiedzi, które będziemy teraz badać, to są wnioskowania, dlatego nie rozstrzygając tego, jakie towarzyszą im emocje, przyjrzyjmy się znaczeniu wypowiadanych słów i strukturze założonego w nich rozumowania. Wasze produkty są wadliwe, bo podczas kontroli wykryto usterkę w jednym z nich. Erystyczne uogólnienie perswazyjną siłę bierze z tego, że opiera się na założeniach, którym nie da się zaprzeczyć. Rozumowanie jednak zawiera błąd, bo ze stwierdzenia, że jeden produkt ma wadę, nie wynika wniosek o jakości pozostałych produktów. Należałoby go jakoś uzasadnić. W innym razie uogólnienie jest obarczone błędem. W sporze politycznym uogólnienie może brać za punkt wyjścia powszechnie znane informacje. Członek waszej partii, mecenas Psztyczkiewicz, prowadził samochód pod wpływem alkoholu, co wykazała policyjna kontrola. Podobnie było w przypadku 3 innych przedstawicieli waszego ugrupowania. Więc członkowie waszej partii prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu. Także ta argumentacja zawiera błąd formalny, bo stwierdzenie tego, że w danej grupie ktoś coś robi, nie daje podstaw dla wniosku, że wszyscy to robią. Wniosek z tego jest taki. Rozumowanie zawiera błąd formalny, gdy jego wniosek nie wynika z jego przesłanek. Erystyczne uogólnienie korzysta z tego błędu i bierze perswazyjną siłę z oczywistości spostrzeżeń, na których się opiera, i z ludzkiej skłonności do uogólniania spostrzeżeń. Rozumowanie ma więc mocne podstawy, ale one dają mylne wrażenie o całym wnioskowaniu.